Pasiamba. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj w ten dość nieciekawy, ponury i szary dzień opowiem Wam o grze, która doskonale pasuje do tego klimatu, który jest za oknem. Jest to gra z 97 roku, która w momencie, gdy wyszła w tamtym czasie, od razu stała się pozycją kultową. Przez wiele osób jest uważana za najlepszą grę przygodową z najlepszą fabułą, jaka kiedykolwiek powstała w trakcie trwania komputerowego szaleństwa. Tą grą jest wydana przez firmę ASC Games gra Sanitarium. Historia tak złożona, można powiedzieć, i tak dobrze napisana, że ciężko się od niej oderwać. Gra stanowi pewien mocny argument o wyższości historii gier komputerowych nad na przykład filmami. Jest to też jedna z niewielu gier, które powinny zostać zekranizowane, a nigdy to się nie stało. Nie wiem dlaczego. Gra należy do standardowej przygodówki point and click. Jest to tutaj gatunek, ciężko powiedzieć, niby jest to thrillero, psychologiczna taka gra, tak bym ją nazwał. Historia opowiada o... No nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo nie chcę spoilerować. Może inaczej. Poznajemy z intra gościa, który rozbija się samochodem, zjeżdżając gdzieś ze skały. Budzimy się w szpitalu psychiatrycznym, głowę mamy obandażowaną i podobno potwornie zniekształconą bądź też oparzoną. Od tej chwili główny bohater, na początku nie wie jak się nazywa, ale zdradzę, że on się nazywa Max, próbuje wydostać się z tego szpitala i dowiedzieć się właściwie, kim on jest i o co w ogóle chodzi, co się w ogóle wokół niego dzieje. Historia składa się, wezmę pudełko, będę pokazywał. Historia składa się z paru chapterów, w trakcie których oprócz Maxa będziemy sterować też jego siostrą Sarą, czterorękim cyklopem Grimwallem oraz azteckim bogiem Olmekiem. Wszystkie te historie, chociaż tak od siebie można powiedzieć odległe i niespójne względem siebie, mają pewne uzasadnienie w trakcie rozgrywki, której je poznamy. Cała gra jest skonstruowana tak, abyśmy poprzez kolejne poziomy poznawali fragment prawdy, o co chodzi właściwie, co się stało z Maxem i kim on właściwie jest, o co w ogóle wszystkim tutaj w ogóle chodzi. Gra, tak jak mówię, w tamtym czasie, w momencie gdy wyszła, stała już się klasykiem. Fajna grafika w wysokiej rozdzielczości, 640x480, wtedy to była wysoka rozdzielczość, widziana z rzutu izometrycznego, z ogromną pieczołowitością, wykonane detale. Tak jak mówię, no, gra jest pewnego rodzaju horrorem, posiada niesamowitą muzykę, która wprowadza taki klimat trochę przygnębienia, trochę takiego beznadziejności. Tak jak mówię, gra składa się z parunastu chapterów, w trakcie których przyjdzie nam się wcielać w różne osoby. Według mnie najlepszą właśnie postacią jest Max i jego przygody w szpitalu psychiatrycznym są najlepszą częścią tej gry.
Jeżeli chcecie wejść w dobry klimat tej gry, polecam przed grą obejrzeć sobie taki serial, który trwa aktualnie, chyba jeszcze, nawet się jeszcze nie zakończył. American Horror Story The Asylum. Jest to drugi sezon serialu American Horror Story i doskonale wprowadza właśnie w ten klimat tego sanitarium. Gra wydana na 3 płytkach przez firmę ASC Games jest chyba jedną grą, którą wydała ta gra. Nie znam innej gry, to jest dosyć dziwne. Tak jak mówię, wersja pudełkowa tej gry, którą tutaj widzicie, to taki mini święty Graal wszystkich kolekcjonerów, ponieważ jest ona dosyć niespotykana, a nawet jak się pojawi gdzieś, osiąga koszmarne ceny. Samo pudełko, jak widzicie, prezentuje się tak. Są tutaj takie wyżłobienia, także jest ono takie pseudo-trójwymiarowe, ale to, co jest w tym pudełku niespotykane, to otwarcie pierwszej strony, którą możemy sobie otworzyć tutaj. Możemy zobaczyć tutaj Maxa, tak jest. Takie rzeczy dosyć niespotykane w grach komputerowych. No ale zobaczmy, co jest w środku. W środku standardowo, można powiedzieć, manual, sanitarium i oczywiście gra. Tak jak mówię, gra na 3 płytkach. Pokazuję ponownie, że mam, a nie mam samego pudełka. Mam sanitarium i tu jeszcze są, tak jak mówię, 2 pozostałe płytki. Gra sanitarium robi ogromne wrażenie. Zawiera sporo takich twistów, które może i nawet się spodziewamy ich w trakcie rozgrywki, ale są one całkiem nieźle rozpisane. Sama fabuła tej gry jest naprawdę dobra i pomimo, że wszystkie te historie, tak jak mówię, czteroręki cyklop, mała dziewczynka, aztecki Bóg Olmek, wydają się trochę głupie. Mają one uzasadnienie i ostatnim, według mnie największym dziełem całej tej gry jest ostatni poziom, gdy sterujemy wszystkimi 4 osobami. Jest to bardzo fajnie wtedy zorganizowane. Nie mogę Wam za dużo powiedzieć o fabule, ponieważ nie chcę Wam zdradzać tej fabuły, a jeżeli coś powiem, chociaż jedno słowo, no to już nie będziecie mieli tej niespodzianki. Samo sanitarium, tak jak mówię, gra dosyć ciężko ją dostać. Występuje w 2 wersji: pudełkowej, którą mogliście zobaczyć, oraz taka wersja w tekturowym CD case'ie. Też takie gry spotykałem, one są częściej spotykane niż ta wersja w pudełku. Gra jest dosyć prosta, można ją spokojnie przejść bez opisu, do czego Was serdecznie zachęcam. Nie grajcie z opisem w tą grę i starajcie się czytać wszystkie teksty, wszystkie rozmowy, ponieważ rozmowy, które prowadzi nasz bohater w którejkolwiek postaci, są szalenie interesujące i każda plansza niesie ze sobą tajemnicę. Tutaj mogę zdradzić pewną tajemnicę. Tak jak powiedziałem, Max próbuje się wydostać ze szpitala. Sara, siostra Maxa, próbuje dowiedzieć się, dlaczego nastąpiła na przykład pewna taka powódź, w której zginęła większość osób. Ona się znalazła na jakiejś wyspie z nawiedzonym cyrkiem. Także całkiem to jest, powiem Wam, taki klimat jest naprawdę dosyć chory. Max oprócz wydostania się ze szpitala znajdzie się w takiej tajemniczej wiosce, w której żyją tylko zdeformowane dzieci, a nie ma dorosłych, a nad tymi dziećmi język mi się zaplątał, a dziećmi opiekuje się tajemnicza matka, ale czteroręki Cyklop to z kolei bohater, który próbuje powstrzymać inwazję takich insektopodobnych, jakiś, nie wiem co to są, obcy, czy to są jakieś takie stwory na ich rodzinną planetę, a aztecki Bóg Olmek, no to już niestety nie mogę powiedzieć, ponieważ no, zdradziłbym za dużo. Wszystkie te historie, tak jak mówię, doskonały voice acting, świetne dialogi, które trzeba znać i trzeba je sobie spokojnie przeczytać, ponieważ wprowadzają one taki element tajemniczości, że chcemy się dowiedzieć właściwie, o co tu w ogóle chodzi, dlaczego tak się dzieje. Także naprawdę gra
w mojej w prywatnym rankingu znajduje się w pierwszej trójce gier przygodowych. Jest to naprawdę rewelacyjny tytuł, który mogę spokojnie polecić każdemu. Trzeba znać niestety język angielski. Gra, tak jak jeszcze raz powtarzam, jest dosyć prosta. Grajcie bez opisu. Jeżeli się zatniecie, zerknijcie tylko, co trzeba zrobić w danej chwili, a potem próbujcie sami. Oprócz tego jest parę elementów logicznych, to znaczy jakieś takie proste zagadki, które można rozpykać w 3 sekundy. I są elementy zręcznościowe, ponieważ w grze zdarzają nam się bossowie, z którymi walczymy. Oczywiście te walki są dosyć proste, w samej grze nie można zginąć, także nie ma elementu stresującego. Zawsze, jeżeli go nie pokonamy, będziemy mogli to zrobić za kolejnym razem, także gra jest totalnie bezstresowa i dobrze. To co... Może inaczej, czy jest to gra idealna? No nie jest to gra idealna, jest parę elementów w Sanitarium, które niestety troszkę mi przeszkadzały. Grając teraz tą grę skończyłem naprawdę już chyba z 10 razy i zawsze sprawiała mi ona niesamowitą radość i za każdym razem, kiedy gram, odkrywam nowe smaczki, ponieważ znając całą historię, grając w nią drugi raz, odkrywamy pewne elementy, które wcześniej wydawały nam się mało istotne i mało znaczące, a jednak miały pewien taki wpływ na odbiór całej fabuły. Co mi się w grze nie podobało? Przede wszystkim jest dosyć skopane sterowanie, ponieważ standardowo w grach point and click możemy kliknąć myszką w jakieś miejsce i postać sobie automatycznie do tego miejsca podejdzie. Natomiast Sanitarium rozwiązano dosyć, powiem szczerze, nie wiem czy widziałem, żeby w jakiejś grze było coś takiego zrobione. Trzymamy lewy przycisk myszki, która zamienia nam się w strzałkę i wtedy jeżdżąc myszką po mousepadzie wybieramy kierunek postaci, która chce iść. To znaczy ona idzie, a my myszką sterujemy, gdzie tą strzałką ma ona się poruszać. Powiem szczerze, troszkę to przeszkadza. Po pewnym czasie oczywiście już można do tego przywyknąć i nie zwraca się na to uwagi, ale początkowy sposób interakcji z bohaterem jest troszkę można powiedzieć męczący. Drugą rzeczą, jednym z poważniejszych zarzutów jest to, że w połowie gry fabuła, jak i akcja troszkę siada. Jest takie uczucie zmęczenia już tą grą. To się dzieje w momencie, kiedy przejmujemy stery Grimwalla, czyli czterorękiego cyklopa. Ten element jest bardzo słaby, także też uważam, że poziom z Olmekiem jest dosyć słaby, przez który niestety te 2 poziomy trzeba się przemęczyć, żeby móc przejść dalej. Tak jak mówię, jeżeli się zmęczycie, zostawcie grę na 1 dzień, dajcie odpocząć i potem ze świeżymi pomysłami spokojnie możecie usiąść tą grę i będziecie nadal się świetnie bawić. Jeszcze jedna rzecz, która też, to już jest problem bardziej czasu, w jakiej ta gra, czy wieku tej gry. Dosyć słabe sekwencje filmowe, jest ich nie za dużo, ale są one niestety nie za dobrze już wykonane i powiem Wam, że jest to jedna z niewielu gier, gdzie sekwencje filmowe wyglądają gorzej od samej gry. W której się poruszamy. Ciekawostką jest też to, że Sanitarium zazwyczaj każdy poziom, każdy chapter danej części Sanitarium dzieje się w jednej lokacji, to znaczy lokacja jest bardzo rozległa, nie możemy się po niej poruszać swobodnie, jednakże wszystko dzieje się w obrębie jednego jakby takiego szerszego planu, że tak powiem. Możemy wchodzić do budynków, ale budynki po prostu polega na tym, że włącza się jakby taki przezroczystość budynku i możemy zobaczyć coś w środku. Nic się nie dogrywa, także poruszamy się tylko w obrębie jakby jednej planszy. Dosyć takie powiedzmy rozwiązanie nowatorskie i też wprowadza tutaj dodatkowy element, znaczy może inaczej, ułatwia jakby samą grę. Gra od chyba 17 lat jest, nie wiem, nie ma tutaj, chociaż tu jest, że od 13. Nie wiem, czy polecałbym tą grę 13-latkom, z racji tego, że tytuł jest dosyć poważny i dosyć ciężki. Pewne sekwencje, które bardziej chodzi o dość taki klimat takiego lekkiego szoku podczas rozmów z bohaterami, to znaczy
Może wyraziłem się trochę enigmatycznie, ale chodzi o to, że cała fabuła oczywiście opiera się o rozmowy i te rozmowy są w jakiś sposób, nie wiem jaki jest polski odpowiednik słowa angielskiego disturbing. Może mi wyleciało z głowy, może to już Alzheimer, bo wiecie, Alzheimer to... O czym to ja mówiłem? Aha, Sanitarium, no tak. Także tak jak mówię, Sanitarium doskonała gra. Szczególnie polecam Wam, zagrajcie sobie zimą, gdy za oknem już sypie śnieg. Są gigantyczne pokłady śniegu, jest już wieczór, świecą lampy, jest taka cisza i Wy gracie w Sanitarium. Naprawdę doznania są niesamowite i gra z całego serca. Grę polecam absolutnie wszystkim. Jedyną barierą może być język. Nie wiem, może jest gdzieś na internecie spolszczenie, bo wiem, że kiedyś takie projekty były, że spolszczali gry i może tą spolszczenie gdzieś można kupić. Grę można zakupić oczywiście sobie na Gogu, jest ona dostępna. W cenie chyba 6 euro albo 6 dolarów. Nie wiem jak tam są ceny, chyba są w dolarach, chyba 6 dolarów. Na pewno gra dla fanów przygodówek, zresztą fani przygodówek znają tą grę doskonale. Ten blok jest dla tych, którzy chcą odświeżyć sobie pamięć i przypomnieć sobie o tej świetnej gierce. Sanitarium, tytuł obowiązkowy dla każdego fana horrorów i gier przygodowych. Pamiętajmy, że gra z 1997 roku, pewne rozwiązania w niej są już przestarzałe i mogą lekko irytować, ale warto się przemęczyć, ponieważ w zamian dostaniecie naprawdę niesamowity klimat całej opowieści z ciekawym zakończeniem, które w jakiś sposób jest zaskakujące. No i tyle. Sanitarium stoi na półce, tak jak mówię, w trójce moich ulubionych i najfajniejszych gier przygodowych ever. Także jeszcze raz polecam Sanitarium, zagrajcie sobie, poznajcie historię Maxa i wejdźcie w głąb jego umysłu i rozwiążcie zagadkę jego amnezji i jego wypadku. To tyle, pozdrawiam Was Energik i do następnego. W następnej części gra z firmy Origin, nie powiem jaka, ale mały konkursik dla Was. To znaczy możecie pod komentarzem gry Sanitarium napisać jaka to gra będzie w następnej części. Będzie to gra firmy Origin. Każdy może strzelić raz. Ten kto strzeli, może dam mu jakąś nagrodę. Może jakiś bryloczek jeszcze z Lego Gwiezdnych Wojen się jeszcze coś tam znajdzie. Taki mikrokonkurs, żeby zachęcić Was do ruszenia mózgownicą i przetrzepania Wikipedii w poszukiwaniu firmy Origin i tego, co ona wydała. To tyle, pozdrawiam Was Energik, jeszcze raz zachęcam do Sanitarium, nie wiem, który to już raz, chyba 58, ale jestem zafascynowany tą grą i podczas gameplayu, kiedy teraz grałem i ponownie sobie ją włączyłem, naprawdę odżyły stare wspomnienia i gra zajebiście mi się podobała. Nic się nie zmieniło, pomimo, że minęło tyle lat, nadal ta gra wywołuje u mnie te same takie uczucia, które rzadko która gra we mnie wywoływała. To tyle, kończę już, bo trochę się przedłuża ten blok. Jeszcze raz polecam Sanitarium po raz 59. I pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!